Yeah, 14, heated down here, water, heated down under the given water, heated down under the water, down the fountain, down water, 1400. Cabinet 5. Właśnie jedziemy na aukcję. Te miejsca zostały nam polecone przez tatę naszej koleżanki, który dawniej na takich aukcjach bardzo regularnie się pokazywał. Ponoć można tam zjeść coś dobrego, no i oczywiście kupić coś. My zostaliśmy poinstruowani, żeby nie kiwać głowami i powinniśmy przetrwać. Jesteśmy dziś w miasteczku San Saba na aukcji bydła Jordan Cattle Auction i zobaczymy. Według mnie będzie to wyglądać troszeczkę z scen, które widzieliśmy tylko w serialach typu Yellowstone, także jesteśmy super podekscytowani. Zobaczymy, jak kupują farmerzy z Teksasu, kupują, sprzedają bydło. No ciekawe to może wyglądać, zobaczymy. Przyjechały już tam, na przyczepie są na przykład pierwsze koniki, więc być może konie też będzie można tutaj kupić. Wow! Myślę, że będziemy tutaj dzisiaj słuchać dużo ciekawych jeszcze odgłosów. Tak. Dużo ciekawych odgłosów, tutaj są klatki, a tutaj spójrzcie, co jedno to większe auto, nawet jak na Teksas, gdzie wiadomo, że wszystko jest ogromne, to tutaj chyba wszystkie największe autka się zjechały. Zaraz się zaczyna. Pozwolono nam wejść na trybunę. Ja się czuję trochę jak w kinie, z tym, że czuć tutaj oczywiście zapach. Heated it even on the night, even on the 40, heated it down to 9. Yeah, 5, 7, high, 15, get on to 9, get on 5, high, get on 7, 16, get on to 9, get on 5, high, get on 7, get on 7, get on to 9, get on 5. Yeah, 7, high, 8, get on to 9, 82, 15, get on 80. I'm in on 10, number 9. Yeah, 10, I'm in on number 9. Yeah, even on the night, even on 15, 16. Yeah, 15, high, get on the night, even on 15, 16. Heated it on the night, 16. Yeah, 17, heated it on the night, 17, heated it on 18, heated it on the night, 18, 18, heated it on the night, 1, 17, I'm in on 10, 12, you're 10, I'm in on 12, you're heated it on the young thing, heated it on the night, on 20, you're number 20, heated it down 2, heated it on turn around, please, now 5, you're 5, 7, 5, heated it on 30, heated it on 30, you're 30, heated it on the night, on 30, heated it on 127, 50, back on 10, 10. Coś naprawdę negatywnego. To wszystko się dzieje tak szybko. Ja nic nie zrozumiałam, a już ktoś kupił. Tak, już tutaj zostały w minutę 4 krówki. No. I nie zrozumiałam Mają jednego rozmach. słowa. On the 8 months, guys. Okay. Yeah, did he get on me? 8 months bread, guys, solid amount. He did it on 1400, 14 quarter. Yeah, 14. I did it on 14. He did it on 1400. I got money. He did it on water. Yeah, 14. He did it down here on water. He did it on quarter. He did it on water. Down on 14. I did it on water. 1400. Cabinet 5. 1400. Ten charakterystyczny, szybki i bardzo rytmiczny sposób mówienia prowadzącego ma swoją nazwę i nazywa się auction chant, czyli po polsku śpiew aukcyjny, aukcyjny chant albo chant licytatora. Zasadniczo składa się on z 3 części. Pierwsza z nich to taki statement, czyli informacja o aktualnej ofercie, na przykład I'm bid $10. Później jest zachęta do podbicia, $10, $20 i tak dalej. I następnie pytanie do publiczności Do I hear 20? I tak w kółko. Pomiędzy tymi częściami aukcjoner często wstawia słowa wypełniające, czyli takie krótkie słowa i zwroty typu now, dollar bid, who'll give me, które utrzymują rytm i pozwalają uczestnikom na podjęcie szybkiej decyzji. Zawodowi aukcjonerzy potrafią wypowiadać nawet 600 słów na minutę, zachowując przy tym rytm, zrozumiałość i kontakt z publicznością. Uważa się, że taki rytmiczny sposób mówienia ma niemal hipnotyzujący efekt, pobudza emocje i tempo licytacji. Ciekawostką jest również to, że chant, choć brzmi na skomplikowany, wyewoluował z konieczności szybszej sprzedaży przedmiotów, co było wymagane, aby utrzymać ruch na aukcji. Tak to wygląda z zewnątrz. Widzicie kolejka, krówki różne, najróżniejsze. Pan w środku jeździ konno. Takie aukcje w tym miejscu są każdego tygodnia i po horyzont tego jest pełno.
jeżeli chodzi o to bydło i jak widać po tych autach, no to raczej też oni przyjeżdżają na darmo, tak przyjechać sobie, a może kupię, może nie kupię, a ciągnę wielką przyczepę ze sobą, więc oni z założeniem takim, że raczej wyjeżdżają z pełną przyczepą, przyjeżdżają i zobaczcie, ile tych przyczep jest tutaj, więc mi się wydaje, że to jest niesamowity obrót tym bydłem tutaj musi być. Trzeba też wspomnieć, że mieliśmy okazję widzieć mini wypadek. Tak, i teraz nie wiemy, Jest czy właśnie pana ambulans. krowa. Pan mocno kulał, więc wydaje mi się, że... To wydaje mi się, że ktoś powiedział, ale z daleka słyszałem rozmowę, że brama go przytrzasnęła, ale nie jestem pewien. O, Skręcił kostkę chyba, Tak. to wyglądało. i tutaj spójrzcie. Ford F350. F350 i King Ranch. I do porównania... nasza Mazda. No, to my już po aukcji nic nie kupiliśmy, natomiast pojechaliśmy sobie zwiedzać centrum tego miasteczka San Saba, które jest bardzo urokliwe, ma taki klimat typowo małego miasta w Teksasie, ale nie takiego ghost town, które też widywaliśmy po drodze na Big Bend, czyli w sumie nie wiadomo, czy to miasto upada, czy to miasto jeszcze żyje. Tutaj widać, że dużo się dzieje, miasto żyje jak najbardziej. Jest ładnie zadbane, ładnie utrzymane. O, zobaczcie, a tutaj przed nami chyba jakiś urząd miejski, kapitol, taki budyneczek. Jest bardzo urokliwie, piękna pogoda, także pospacerujemy sobie, może coś zjemy i wam pokażemy, jak to wygląda. Taka się trafiła niespodzianka. Dwie. Proszę wyścigówki. Musicie wiedzieć, że tożsamość San Saby jest nierozerwalnie związana z orzechem pekan. Jedno bez drugiego nie istnieje. Aż 80% wszystkich orzechów pekan na świecie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. To jest absolutnie gigantyczny biznes, a San Saba nazywana jest światową stolicą orzechów pekan. Wszystko zaczęło się od jednego człowieka. Wizjonera, ojca nowoczesnego orzecha pekan, Edmunda Rigiena. Ten angielski imigrant w latach 80. XIX wieku ląduje w Teksasie, osiedla się nad rzeką, zakłada szkółkę drzew i zaczyna eksperymentować. To, co zrobił ze szczepieniem i zapylaniem drzew, dosłownie wywróciło ten cały przemysł do góry nogami i właśnie na tym polegał jego geniusz. Zobaczcie, po lewej stronie mamy dzikiego pekana. Twarda, gruba skorupa, naprawdę trzeba było się namęczyć, żeby go otworzyć. A po prawej jego wynalazek. Orzech wyhodowany w latach 80. XIX wieku nazywany paper shell, czyli o papierowej łupince. Dzięki niemu orzechy stały się tak łatwe do otwarcia, że można to było zrobić w palcach. I to był absolutny przełom. Odkrył on również słynne Mother Pecan Tree, które posłużyło do rozwinięcia wielu innych wspaniałych odmian tego orzecha. Ale wiecie, innowacja to jedno, natomiast prawdziwa magia zaczyna się wtedy, gdy wizja jednego człowieka przeradza się w dziedzictwo. I to jest właśnie historia San Saby. Zerknijcie tylko na tę oś czasu. Wszystko zaczyna się w 1888 roku od naszego wynalazcy Rigiena. Później biznes przejmuje jego córka, później wnuczka, prawnuk, aż dochodzimy do 5. pokolenia, dziś pod nazwiskiem Millikan, które sprzedaje te orzechy na cały świat. 5 pokoleń to jest żywa, oddychająca tradycja i nie jest to opowieść o jednej rodzinie. Cała San Saba żyje orzechami. Mamy tu na przykład rodzinę Bagley, która w latach 50. była największym nabywcą pekanów w całych Stanach, a ich orzechy były wysyłane na każdy kontynent. Albo rodzinę Oliwierów, którzy zaczynali w latach 70. z 2 kijami i 2 wiadrami. To wszystko pokazuje, że tytuł stolicy orzechów pekan to wspólne dzieło całej społeczności San Saby. Tak się prezentuje San Saba. Bardzo dostojnie, piękna pogoda. Tutaj widać, musi być jakiś dobry obiekt. Albo dobry parking. Bo pieniądz się tutaj trzyma, może to właśnie potentaci pekanów. Któż to wie? Natomiast to, co widzimy, korweta.
Mustangi. Takie tam standardowe. A wszystko wszystko pod siłką, więc już zagadka rozwiązana. Armadillo. Tak, pancernikowe żelazo. Gdzie najlepsze furki? Wiemy już, że pod gymem. Wszystko zamknięte. Chyba nic. Tak, ale chciałam coś podejrzeć. A, widzę w środku fioletowy sprzęt, nie widzicie tego? Ale dla mnie wygląda jak tak, jak Planet Fitness. Ale Mustangi stoją, także who knows. Tak. O, i protein shake'i, proszę. Ulica influencerów, ulica dla aktywnych, protein shake'i, siłownie. San Saba, Texas. Elektryki się chyba nie przyjęły. Mamy, że stacje ładowania już są nie w użytku. Chyba tutaj nie wydaje mi się, że w takich miasteczkach było duże wzięcie na Teslę. Mamy taką klimatyczną kawiarnię. Oczywiście orzechy pecan w roli głównej. Już troszeczkę się uzależniliśmy od tych orzechów, bo są przepyszne. Są wszędzie, są oczywiście dostępne, no bo to jest rejon, No tylko których są popularne. oczywiście 99% to są przetworzone w czekoladzie, słodzone w miodzie, na ciastach. Więc bardzo rzadko można trafić na po prostu zwyczajne orzechy bez niczego. Orzechy z orzechami. Sprawdzamy, czy jest otwarte. Według rozpiski powinno być. To chodzimy. Przepiękny zapach od samego wejścia. Hello! Texas pecan cold. Amaretto, banana. Ja bym była ostrożna, bo ile to są flavors, a nie jakieś suszone banany. To wiadomo, jak może być. A wiemy, że tutaj się też nie boją, że tak powiem, sztucznych aromatów. Wszystko wygląda wszędzie podobnie, czyli najróżniejsze smaki, czekolady, cukry i tak dalej. Jest jakiś super sklep. Bardzo tu przytulnie. Pekan. A masło z 10. tak, i mąka też z pekan. Wszędzie pekany. No wszystko tak jak my używamy gdzieś fistaszków, to tutaj używa się właśnie pekanów. Mamy tutaj chyba już takie zwykłe, po prostu duże paki orzechów i dżemy. No ale dżemy to już się nie spodziewam, raczej jakiś, myślę, że pewnie słodko, ostro. Tak. Słuchajcie, mamy ogromne szczęście, okazuje się, że w tym sklepie jest cały stół do sampli, więc możemy potestować wszystkie smaki, zanim cokolwiek kupimy. Wspaniała sytuacja. Gdzie sample? Łyżeczka. Jeszcze można nawet kupić, widzę, kawki. O. O, to ciekawe. Może też spróbujemy, bo już wzięliśmy jedną kawę. Tak, To jest to. dokładnie. Wspaniały smak. To. Niepozornie wyglądało, a dostaliśmy jeszcze w gratisie dwie próbki. Bardzo miła i taka, bym powiedziała, nienachalna obsługa, w cudzysłowie, bo tutaj jednak normalne jest to, że ludzie zagadują, od razu chcą dowiedzieć się, kim jesteś, zwłaszcza kiedy słyszą nasz akcent, a tutaj pani dała nam czas, rozejrzeliśmy się, potestowaliśmy, zrobiliśmy zakupki, dostaliśmy jeszcze prezenty na sam koniec, także bardzo fajne miejsce, Alamo, kawiarnia w... Tak, dokładnie. Jeżeli będziecie przejazdem, bo na pewno będziecie, no to polecamy. To jest Visitor Center. W środku takich Visitor Center z reguły znajdziecie informacje o tym, co w okolicy można ciekawego zrobić. Mapki, ulotki biznesów najróżniejszych, ale nawet też widziałem przez okno, że mają mapy szlaków w parkach stanowych, także też jeżeli chodzi o jakąś okoliczną przyrodę, to takie miejsca to powinien być wasz pierwszy przystanek, odwiedzając takie małe miejscowości, jeżeli nie wiecie, co robić. Chodzimy sobie po San Saba. Jesteśmy już tutaj 15-20 minut. Zdążyliśmy
3 razy obejść te ogromne, oczywiście w cudzysłowie, malutkie miasteczko. Mam wrażenie, że głównie zatrzymują się tutaj wszyscy po pekany, no bo to wskazują na to sklepy. Nieoczekiwanie znaleźliśmy kolejną tabliczkę, więc być może coś ciekawego się tutaj wydarzyło. Mowa o tym budyneczku. No, taki niepozorny jak dla mnie, ale być może ma jakąś historię. Podatki zbierał, co taki postawił. Podatki. Czyli pierwowzór budynku ZUS-u. O, moi drodzy. ZUS. ZUS w wydaniu Sansaba. Proszę bardzo, pancernik z Teksasu. Wow. My się będziemy już z tym miasteczkiem żegnać, bo zdążyliśmy w ciągu kilkunastu minut przejść je 3 razy. Na pewno jest to fajny przystanek, jeżeli przyjeżdżacie gdzieś i akurat macie okazję zatrzymać się. Jest kilka ciekawych punktów z pekanami, mnóstwo suwenirów, przepyszne orzechy, kawy, czekolady, cokolwiek sobie można wymarzyć. Oprócz tego jakieś tajemnicze kolekcje Corvette i ulica Jimowo-Białkowa. Jest gym, fryzjerzy, białka. Tak, hotele. także można odhaczyć wszystkie przyjemności w tej, tak, w tej malutkiej mieścińce. I jeszcze Mydło. tak, kupić mydło, zjeść pizzę. Czyli tu tam mamy Tak. cele do strzelania w kształcie dinozaura i jelenia. Także do wyboru, w zależności czy polujecie na Triceratopsa, czy na jelenia, można sobie odpowiednio dobrać pod siebie. Chciałam jeszcze wejść do Visitor Center, ale niestety przerwa na lunch. Wiadomo, nie można chodzić głodnym. Pewnie dużo ludzi się przewija, ha, ha, ha. Ale to przerwa Więc- była rozpisana na 2 godziny. No bo nie można jeść w pośpiechu, prawda? Tak. Także tyle z Sansaba. Widzimy się na kolejnym przystanku.